Cześć kochani, tu Ewa z kanału z Turcją na Ty. Trwają wakacje, a kiedy mówimy wakacje w Turcji, większość osób ma na myśli wielkie kurorty Riviery Tureckiej, Antalya, luksusowe hotele, all inclusive, baseny. Ale Turcja ma też inną twarz, drugą twarz, twarz małych miasteczek, wąskich uliczek, twarz kamiennych budynków, twarz zapachu oliwy oraz miejsc, w których czas troszkę wolniej płynie. Do takiego miejsca dzisiaj zabieram Was ja. Przyjechaliśmy do miasta na wybrzeżu Morza Egejskiego, miasta, które nazywa się Ayvalık. Miasta, które wygląda trochę jak grecka wyspa, ale jest w Turcji. To jest już trzecia nasza wizyta w Ayvalık, ale za każdym razem odkrywamy coś nowego i ja postaram się pokazać Wam trochę miejsc związanych z tym regionem właśnie Morza Egejskiego w Turcji. Zobaczymy, czy Ayvalık może być fajną alternatywą dla luksusowych kurortów w Antalii. Zapraszam na dzisiejszego vloga. My do Ayvalık wybraliśmy się samochodem i są dwie trasy, jakie ze Stambułu można wybrać. Jadąc do Ayvalık można przejechać przez praktycznie cały Stambuł, przez azjatycką stronę i potem ruszyć na południowy zachód Turcji przez Anatolię. Można też przejechać wzdłuż basenu Morza Marmara, przepłynąć przez cieśninę Dardanelle i udać się na południe aż do Ayvalık i taką właśnie trasę my wybraliśmy, dlatego że trasa ta jest bardzo wyjątkowa. A dlaczego ta trasa jest tak bardzo wyjątkowa? Po pierwsze dlatego, że widoki są niesamowite, bo przez sporą część czasu widzimy najpierw Morze Marmara, a później cieśninę, a następnie Morze Egejskie. Jest to też trasa, przy której narodziły się jedne z największych legend na świecie, takich jak na przykład wojna trojańska, dlatego że przejechaliśmy również przez Çanakkale oraz bardzo blisko Troi. Także miejsca są niesamowite. Przejechaliśmy też przez góry, przez tunele. No, widoki były nieziemskie, dlatego ja zawsze preferuję właśnie tą trasę bardziej niż autostrady anatolijskiej części Turcji. Przez cieśninę Dardanelle można przeprawić się promem albo długim, nowo wybudowanym mostem. Jeśli chodzi o prom, można pokonać tą cieśninę na trasie Lapsiki-Gelibolu i to była nasza wybrana trasa. Jest też prom Çanakkale-Eceabat, ale zazwyczaj kolejki na ten prom są znacznie dłuższe. I to jest bardzo fajne miejsce, żeby wysiąść z samochodu i podziwiać piękny widok na tą właśnie cieśninę. A z takich ciekawostek dodam, że właśnie z tego miejsca Aleksander Wielki rozpoczął podbój Azji. Tutaj również przepłynął według legendy Leander do ukochanej Hero. W 1915 roku rozegrała się słynna bitwa o Gallipoli. Naszą bazą wypadową jest Sarımsaklı. Sarımsaklı w tłumaczeniu na język polski oznacza miejsce czosnkowe, bądź też miejsce pełne czosnku i na całe szczęście nie ma tutaj ani zapachu czosnku, ani ten czosnek nie jest tutaj w tym miejscu aż tak popularny. Natomiast to, z czego słynie Sarımsaklı, czyli ta dzielnica Ayvalık, to przede wszystkim plaża. Plaża ma tutaj około 8 km długości, jest piaszczysta,
przepiękne, a morze jest niesamowicie czyste oraz bardzo, bardzo zimne. Nasz hotel ma tutaj również wydzieloną swoją część na tej plaży i zaraz pokażę Wam, jakie fajne rozwiązanie stworzył ten hotel, żeby ukryć się trochę przed słońcem. A ja już teraz nie przedłużam i dosłownie za chwileczkę wskakuję do morza. A w tym hotelu zatrzymaliśmy się. Jest to hotel, który nazywa się Palm Court Suites w Sarımsaklı. I od razu zaznaczę, że nie jest to 5-gwiazdkowy, nowoczesny resort. Hotel jest trochę starszy, ale ma ogromny plus, świetną lokalizację. Znajduje się na samym końcu plaży Sarımsaklı, z dala od największych tłumów, a do plaży jest naprawdę blisko. I tutaj dużym plusem są też pokoje, które właściwie bardziej przypominają małe mieszkania. Mieliśmy duży salon z kuchnią oraz 2 osobne sypialnie i ogromny balkon, więc spokojnie można tutaj przyjechać nawet większą rodziną. Na zewnątrz jest basen, sporo zieleni i przyjemna przestrzeń do odpoczynku. W cenę pobytu mieliśmy również śniadania i kolację, a za całość płaciliśmy około 650 zł na dobę. Czyli zdecydowanie jest to opcja bardziej budżetowa niż luksusowa, ale dla nas najważniejsza była lokalizacja, przestrzeń i spokój. Właśnie dlatego ten hotel bardzo nam odpowiadał. Są takie miejsca w Turcji, w których nie chodzi tylko i wyłącznie o piękny widok, ale także o historię, legendę oraz o atmosferę, jaką czuje się w danym miejscu. Dzisiaj chcę Wam pokazać jedno z moich ulubionych miejsc w Turcji egejskiej. Miejsce, które jest absolutnie wyjątkowe. Miejsce, które nazywa się Şeytan Sofrası, czyli diabelski stół. Şeytan Sofrası znajduje się na wulkanicznym wzgórzu. Wzgórze ma 125 metrów wysokości, choć nie jest to jakaś imponująca wysokość. Imponujący jest widok, jaki rozpościera się z tego wzgórza. Słuchajcie, ja już się teraz uśmiecham, dlatego że przed sobą mam mój ukochany widok i zaraz Wam go pokażę. A teraz zobaczcie ten widok. Przed nami rozciąga się Morze Egejskie i niesamowity labirynt wysp należących do archipelagu Ayvalık. Widać stąd m.in. wyspę Cunda, czyli Ali Bey Adası, dziesiątki mniejszych wysepek, zatokę Edremit, plażę Sarımsaklı, a można także stąd zobaczyć grecką wyspę Lesbos, po turecku Midilli. To właśnie ta bliskość Grecji sprawia, że Ayvalık jest tak wyjątkowy. Stoimy w Turcji, ale patrzymy prosto na grecką wyspę, która znajduje się zaledwie kilkanaście kilometrów stąd. Niektórzy mówią, że Şeytan Sofrası to najlepsze miejsce w Ayvalık na zachód słońca i patrząc na ten krajobraz, trudno się z tym nie zgodzić.
Dlaczego Szejtan Sofrasy, czyli diabelski stół? Legendę diabelskiego stołu opowiem Wam za chwilę, a teraz chciałabym Wam pokazać coś, co jest bardzo wyjątkowe, a jest to odcisk stopy diabła. Legenda tego miejsca wiąże się z pewnym człowiekiem, który mieszkał wtedy jeszcze we wiosce Ayvalık. Na imię miał Sulejman i Sulejman był bardzo dobrym, bardzo uczciwym człowiekiem. Niestety został on oskarżony o coś bardzo złego i postanowił uciec przed mieszkańcami swojej wioski. Po jakimś czasie mieszkańcy wioski zrozumieli, że Sulejman jest niewinny i postanowili przyjść mu o tym powiedzieć. Sulejman, kiedy zobaczył, że tłum ludzi z wioski idzie tutaj na górę, bardzo się przestraszył. Pomyślał, że idą oni tutaj po to, żeby go ukarać. I wtem pojawił się diabeł. Diabeł, który postanowił pomóc Sulejmanowi w ucieczce. Powiedział, że on tych ludzi zajmie czymś, przygotował dla nich wielki stół i wielką ucztę i chciał ich po prostu otruć. Na szczęście mieszkańcy wioski przejrzeli chytry plan diabła. Diabeł się bardzo zdenerwował i przeskoczył z tego wzgórza Szejtan Sofrasy aż na grecką wyspę Lesvos, zostawiając przy tym odcisk swojej stopy. Nie wiem, jak dobrze kamera oddała ten odcisk stopy diabła, ale tam w środku są monety oraz pieniądze, które ludzie wrzucają, aby ich życzenia się spełniły. Oprócz tego są tutaj takie drzewka, na które ludzie przywiązują chusteczki albo jakieś inne białe wstążki, licząc na to, że ich życzenia się spełnią. Taki trochę paradoks. Nie wiem, czy te życzenia mają się spełnić przez diabła, czy po prostu taki zwyczaj fajny. Wstęp na diabelski stół kosztuje 100 lira od osoby, czyli jakieś 8 zł. Parking jest już teraz od tego roku bezpłatny. Jest tutaj kilka kawiarni i restauracji, także można trochę schronić się przed piekącym słońcem Morza Egejskiego. Szejtan Sofrasy to nie tylko punkt widokowy z nieziemskim widokiem, jest to też miejsce, w którym spotyka się piękna natura oraz legenda i bardzo ciekawa historia. Wszystkim, którzy są w tym rejonie, polecam odwiedzenie właśnie diabelskiego stołu. Znajduje się on dosłownie 8 km od centrum Ayvalık, od naszego hotelu niecałe 4 km. Dajcie znać, czy byliście w tej części Turcji, czy odwiedziliście Szejtan Sofrasy, czy podobał Wam się widok z tej góry. Ja w następnych odcinkach pokażę Wam wyspę Giunda. Pojedziemy też do centrum Ayvalık, pochodzimy trochę, pokażę Wam bardzo ciekawe, przypominające Grecję uliczki. A na dzisiaj to wszystko. Zapraszam wszystkich do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Trzymajcie się, pozdrawiam cieplutko. Pa, pa.